Wyobraź sobie, że przez wiele miesięcy słyszysz jedno: złoto ma chronić kapitał, srebro ma być niedoceniane, bitcoin ma być alternatywą dla systemu. A potem przychodzi taki tydzień: złoto spada, srebro spada jeszcze mocniej, bitcoin znowu dostaje po głowie, wykresy robią się czerwone, komentarze zaczynają panikować. Jedni mówią: to koniec, drudzy mówią: wszystko pęknie, trzeci już klikają sprzedaż, bo nie wytrzymują psychicznie. I właśnie w takich momentach rynek pokazuje brutalną prawdę. Nie każdy, kto kupił złoto, rozumie złoto. Nie każdy, kto kupił srebro, rozumie zmienność srebra. Nie każdy, kto kupił bitcoina, rozumie, po co bitcoin w ogóle powstał. Bo kupić aktywo to jedno, wytrzymać presję to drugie. A mieć plan, kiedy wszystko robi się czerwone, to już zupełnie inny poziom. I teraz najważniejsze pytanie: czy oni naprawdę muszą ci cokolwiek zabierać? Nie. Wystarczy, że przestraszą cię wykresem. Wystarczy, że pokażą ci kilka czerwonych świec. Wystarczy, że dolar się umocni, Fed powie kilka twardszych zdań, rynek zacznie mówić o stopach procentowych, a media dorzucą swoje nagłówki. I nagle człowiek, który jeszcze tydzień temu mówił: trzymam długoterminowo, zaczyna pękać. Czy może jednak sprzedać? Czy to nie jest przypadek? To nie jest psychologia rynku. Większość ludzi nie przegrywa dlatego, że wybrała złe aktywa. Większość ludzi przegrywa dlatego, że nie ma strategii. Kupują, kiedy wszystko rośnie, sprzedają, kiedy wszystko spada. Wchodzą na euforii, wychodzą na strachu i potem mówią, że rynek jest ustawiony. A rynek robi tylko jedno: testuje cierpliwość. Bo zobacz, co dzieje się teraz. Złoto jest pod presją. Dlaczego? Bo dolar jest mocny, a rynek znowu patrzy na Fed. Jeśli inwestorzy zaczynają wierzyć, że stopy mogą zostać wyżej na dłużej, albo nawet zostać podniesione, wtedy kapitał robi się ostrożny. Złoto nie daje odsetek, więc przy mocnym dolarze i wysokich stopach często dostaje krótkoterminowy cios. Ale czy to oznacza, że złoto przestało być złotem? Nie. To oznacza tylko, że w krótkim terminie rynek gra pod dolara, Fed i płynność. I tutaj mały inwestor popełnia pierwszy błąd. Patrzy na złoto jak na akcję technologiczną. Chce, żeby rosło szybko. Chce codziennego potwierdzenia. Chce mieć rację natychmiast. A złoto nie jest od tego. Złoto nie jest po to, żebyś codziennie patrzył w telefon i sprawdzał, czy jesteś bogatszy o 2%. Złoto jest po to, żeby mieć coś poza papierową obietnicą. Coś, czego nie można dodrukować decyzją polityczną. Coś, co nie potrzebuje aplikacji bankowej, loginu, kodu SMS i zgody systemu. Złoto nie jest idealne, nie daje gwarancji, nie rośnie codziennie, ale ma jedną cechę, której większość cyfrowych obietnic nie ma. Nie jest czyimś długiem. Powtarzam, nie jest czyimś długiem. I właśnie dlatego system finansowy może próbować spychać jedną cenę, może ignorować jej znaczenie, może udawać, że najważniejszy jest tylko dolar, obligacje i płynność, ale historia pokazuje, że gdy zaufanie do papieru zaczyna pękać, ludzie nagle przypominają sobie, czym jest fizyczny metal. Srebro jest jeszcze brutalniejsze, bo srebro nie zachowuje się jak spokojny safe. Srebro jest bardziej nerwowe, bardziej zmienne, bardziej podatne na emocje rynku. Kiedy złoto spada, srebro często spada mocniej. Kiedy rynek się boi, srebro potrafi zachowywać się jak aktywo ryzykowne. A kiedy kapitał wraca, srebro potrafi odbić tak mocno, że ludzie, którzy wcześniej się śmiali, nagle zaczynają gonić cenę. I to jest problem. Większość ludzi chce zysków ze srebra, ale nie chce zmienności srebra. Chcą, żeby srebro odpaliło się jak rakieta, ale nie chcą przeżyć momentu, kiedy rynek je dociska. Chcą emocji wzrostu, ale nie chcą presji spadku. Chcą nagrody, ale nie rozumieją testu. A srebro to właśnie taki test. To nie jest spokojny instrument dla ludzi, którzy boją się każdego ruchu. To jest metal, który potrafi brutalnie sprawdzić, czy naprawdę wiesz, co robisz. Dlatego kiedy srebro spada mocniej niż złoto, nie trzeba od razu krzyczeć koniec. Trzeba zrozumieć, że srebro ma swoją naturę. Jest połączone z przemysłem, z inwestycjami, z metalami szlachetnymi, z sentymentem do rynku. I kiedy strach uderza, srebro potrafi dostać mocniej. Ale właśnie dlatego, kiedy przychodzi odwrócenie, potrafi też zaskoczyć mocniej. Nie mówię, że tak musi być jutro. Nie mówię, że cena od razu wystrzeli.
Nie mówię, żeby ktoś kupywał na ślepo. Mówię tylko, że jeżeli ktoś bierze srebro do portfela, musi zrozumieć, że to nie jest jazda windą do nieba. To jest często jazda przez tunel, w którym przez chwilę nie widać światła. A teraz Bitcoin. Bitcoin znowu pokazuje, że nie jest aktywem dla ludzi z miękką psychiką. Tu nie ma spokojnej drogi, tu nie ma gwarancji, tu nie ma prezesa, który wyjdzie na konferencję i powie: spokojnie, wszystko będzie dobrze. Bitcoin jest brutalny, bo obnaża człowieka. Jeśli kupiłeś go tylko dlatego, że świecił na zielono, to czerwona świeca złamie ci głowę. Jeśli kupiłeś go tylko dlatego, że ktoś w internecie powiedział: będzie milion, to każda korekta będzie dla ciebie końcem świata. Ale jeżeli rozumiesz, o co chodzi w Bitcoinie, patrzysz inaczej. Bitcoin nie powstał po to, żebyś miał spokojny wykres. Bitcoin powstał jako odpowiedź na system, w którym pieniądz można rozwadniać, dług można przerzucać na obywateli, a zwykły człowiek ma coraz mniej kontroli nad własną siłą nabywczą. Bitcoin jest ideą ograniczonej podaży. Bitcoin jest cyfrową rzadkością. Bitcoin jest próbą stworzenia czegoś, czego nie da się dodrukować jednym podpisem. Czy to oznacza, że Bitcoin zawsze rośnie? Nie. Czy to oznacza, że nie ma ryzyka? Nie. Czy to oznacza, że każdy powinien wrzucać w niego wszystko? Absolutnie nie. Ale to oznacza, że nie można oceniać Bitcoina tylko przez pryzmat jednej korekty, bo wtedy zachowuje się dokładnie tak, jak rynek chce. Rezygnujesz emocją na ruch ceny, zamiast zrozumieć, dlaczego w ogóle wszedłeś w dane aktywo. I tu dochodzimy do sedna. Złoto pod presją, srebro pod presją, Bitcoin pod presją, dolar mocny, Fed twardy, rynek nerwowy. Dla jednych to powód do paniki, dla innych to moment, żeby spokojnie sprawdzić swój plan. Bo najgorsze, co możesz zrobić, to budować strategię dopiero wtedy, kiedy rynek krwawi. Strategię buduje się wcześniej. Wcześniej decydujesz, ile ryzyka akceptujesz. Wcześniej decydujesz, ile trzymasz w gotówce. Wcześniej decydujesz, ile możesz mieć w metalach. Wcześniej decydujesz, czy Bitcoin jest dla ciebie inwestycją, zabezpieczeniem, spekulacją, czy częścią długoterminowego planu. Nie wtedy, kiedy emocje gotują ci głowę. A system kocha ludzi, którzy reagują, bo wtedy już nie myślisz, wtedy reagujesz. Reagujesz na nagłówki, reagujesz na czerwone świece, reagujesz na strach, reagujesz na komentarze, reagujesz na panikę tłumu. I właśnie wtedy najłatwiej oddajesz swoje aktywa komuś, kto ma więcej cierpliwości. Bo każdy kapitał nie gra tak jak mały człowiek. Mały człowiek sprawdza telefon co godzinę. Duży kapitał patrzy na cykle. Mały człowiek szuka potwierdzenia w komentarzach. Duży kapitał patrzy na płynność. Mały człowiek boi się spadku. Duży kapitał często czeka na te spadki. To nie znaczy, że zawsze kupują. To też nie znaczy, że zawsze mają rację. Ale znaczy, że grają inną grę. I ty musisz zadać sobie pytanie, w jaką grę ty grasz? Czy jesteś człowiekiem, który chce szybko zarobić i szybko uciec? Czy jesteś człowiekiem, który buduje bezpieczeństwa na lata? Czy jesteś inwestorem, czy tylko pasażerem emocji? Bo jeżeli nie masz odpowiedzi, rynek odpowie za ciebie. I zwykle robi to brutalnie. Dlatego ja cały czas wracam do jednej prostej zasady. Nie trzymaj całego życia w jednej obietnicy. Nie chodzi o to, żeby nienawidzić banków. Nie chodzi o to, żeby żyć w strachu. Nie chodzi o to, żeby codziennie czekać na koniec świata. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że system finansowy jest zbudowany na zaufaniu. A zaufanie jest piękne, dopóki działa. Problem zaczyna się wtedy, kiedy pojawiają się limity, blokady, inflacja, opóźnienia, kontrole, nowe przepisy, nowe podatki i nowe zasady gry. Wtedy człowiek nagle odkrywa, że jego pieniądze w banku to nie zawsze to samo, co pełna kontrola nad pieniędzmi. Masz dostęp, dopóki system działa, dopóki konto działa, dopóki karta działa, dopóki przelew przechodzi, dopóki nikt nie zmienił zasad. I właśnie dlatego ludzie szukają alternatyw. Jedni wybierają złoto, inni srebro, inni bitcoina. Niektórzy trzymają gotówkę. Mądrzejsi nie stawiają wszystkiego na jedną kartę. Największym błędem nie jest to, że ktoś ma złoto. Największym błędem nie jest też to, że ktoś ma bitcoina.
Największym błędem jest myślenie, że jedno rozwiązanie uratuje cię w każdym scenariuszu. Gotówka daje płynność, ale traci siłę przez inflację. Złoto daje fizyczną ochronę, ale może mieć okresy spadków. Srebro daje potencjał, ale ma brutalną zmienność. Bitcoin daje cyfrową rzadkość, ale wymaga mocnej psychiki i świadomości ryzyka. Dlatego portfel 33 nie jest magicznym hasłem. To jest sposób myślenia. Nie wszystko w banku, nie wszystko w gotówce, nie wszystko w złocie, nie wszystko w bitcoinie, nie wszystko w jednej walucie, nie wszystko w jednej obietnicy. Portfel 33 to przypomnienie, że w świecie, gdy zasady mogą się zmieniać szybciej niż myślisz, warto mieć kilka warstw bezpieczeństwa. Część płynności, część fizycznego zabezpieczenia, część cyfrowej alternatywy. I nie po to, żeby zgadywać jutro, tylko po to, żeby nie być bezbronnym, gdy rynek, banki, politycy albo inflacja znowu pokażą ci, że zwykły człowiek jest zawsze ostatni przy stole, bo kiedy wszystko rośnie, każdy jest odważny. Kiedy mówi mam plan, każdy mówi trzymam długoterminowo, każdy mówi nie sprzedam, ale prawda wychodzi dopiero wtedy, kiedy przychodzi presja, kiedy złoto spada, kiedy srebro krwawi, kiedy bitcoin znowu testuje dół. Kiedy dolar się wzmacnia, kiedy Fed podnosi temperaturę, kiedy komentarze robią się nerwowe, wtedy nie rynek jest twoim największym wrogiem. Twoim największym wrogiem jest własna panika. I powiem ci coś ważniejszego. Sprawdź, czy masz plan. Sprawdź, czy rozumiesz, co trzymasz. Sprawdź, czy twoje decyzje wynikają ze strategii, czy z emocji. Sprawdź, czy naprawdę chcesz być wolny finansowo, czy tylko chcesz zarobić bez bólu, bo rynek zawsze będzie testował ludzi. I właśnie dlatego ten tydzień jest ważny. Nie dlatego, że jedna świeca zmienia historię. Nie dlatego, że jeden spadek niszczy cały trend. Nie dlatego, że Fed jednym zdaniem zamyka przyszłość złota, srebra i bitcoina. Bo oni bardzo chcą, żebyś sprzedał. Nie dlatego, że ktoś przyjdzie do twoich drzwi, nie dlatego, że ktoś będzie cię zmuszał, nie dlatego, że ktoś musi zabrać ci aktywa. Wystarczy, że sam je oddasz. Oddasz je bez strachu, oddasz je z braku cierpliwości, oddasz je, bo nie trzymasz presji, oddasz je, bo zamiast planu miałeś emocje. Tak działa tłum. Tłum kupuje pewność, tłum sprzedaje strach, tłum zawsze jest spóźniony. I właśnie o to chodzi w kryptobajerze. Nie o panikę, nie o ślepe kupywanie, nie o bajki o szybkim bogactwie, nie o obietnice. Chodzi o to, żebyśmy razem działali, razem w naszej grupie. Więc co wam powiem na koniec? Witaj w Crypto Family.